Siemanko! Dzisiaj kolejny odcinek z konstrukcji. Zajmiemy się przygotowaniem takiej bryły oraz jej mniejszej wersji. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to zrobić, to zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj wykonamy kolejną bryłę w ramach kursu konstrukcji. Podzielę to na pół. Zrobimy dwa wzory. Po tej stronie narysujemy kwadrat, po tej prostokąt. Ten kwadrat jest 15 na 15. Prostokąt ma 25 na 18. No i teraz obie te bryły będę wykonywał z zaokrąglonymi rogami. No i tutaj możemy właśnie robić odwrotnie niż było przy kółku. Najpierw odrysowujemy sobie ten panel, który jest na przodzie, bo to może być mała torebka albo jakaś saszetka i ten panel będzie znajdował się jako przedni. Zamek gdzieś będziemy mieli wszyty tutaj. Od tych stron będzie nam odchodził pasek, więc głównie będziemy bazować na tej części, ponieważ ona nam daje wizualnie cały rozmiar tej saszetki. No i do niej będziemy musieli dopasować pas, który wszyjemy po obwodzie. Teraz muszę wyznaczyć jakiś wymiar, najlepiej żeby był równy w pełnych centymetrach, przykładowo 6 i po drugiej stronie także 6. Tutaj też 6. Wyznaczam linię. I na dole także 6. No i teraz te linie były mi potrzebne, żeby wyznaczyć równą przekątną, na podstawie której będę rozrysowywał cyrklem łuk, który będzie mi potrzebny do zaoblenia tych rogów. Dlatego musi być przekątna, ponieważ nie możemy dać tu, bo nam zawsze będzie wychodziło krzywo. I przesuwając ten cyrkiel po tej przekątnej, będziemy mogli robić dowolne łuki na narożnikach, w zależności tylko od rozstawu cyrkla i jaki łuk chcemy uzyskać. Więc teraz coś zrobię na oko. Powiedzmy tyle. Więc wyrysowuję w kolejnych elementach podobnie. Przesuwając po przekątnej, dopasowuję odpowiedni wymiar. Mamy rozrysowane. Teraz ważne jest jeszcze zmierzyć rozstaw, na który robiliśmy te nasze łuki. Więc tutaj mam 4,3 cm. I to będzie R, czyli promień, połowa średnicy koła. Więc daje nam to kolejną informację, ponieważ wiedząc, że tutaj mamy 4,3, to także mamy 4,3 w tym miejscu oraz 4,3 w tym miejscu. Więc teraz, wiedząc, że górna linia ma 18, to musimy odjąć 4,3 z tego jednego wymiaru oraz drugie 4,3 z tego drugiego odcinka i wyliczymy, ile ma ta długość, która jest prostym odcinkiem pomiędzy ćwiartkami koła. To nam daje 9,4 cm. Podobne obliczenia wykonujemy w tym miejscu. Musimy wyliczyć
ile ma ten prosty odcinek, czyli 25 minus 4,3 minus 4,3 to nam daje 16,4. Mam nadzieję, że z tego wykroju będzie widać wszystko. Ten wymiar 4,3 powstał nam z rozłożenia cyrkla. Po prostu wykonaliśmy taki łuk, który nam się podobał i mierzymy, jaki jest rozstaw między szpicem a rysikiem. Ten wymiar będzie promieniem, czyli połową naszej średnicy koła. Promień będzie taki sam w tym miejscu, gdzie mamy prosty odcinek, równoległy właśnie z tym wymiarem całym, a tutaj będzie także 4,3 odcinek równoległy z tym dłuższym bokiem. Czyli żeby wyliczyć prostą, która jest pomiędzy tymi zaokrągleniami, no to musimy od całej tej szerokości odjąć 4,3 z jednej części i 4,3 z drugiej. Podobnie wykonujemy na długim boku. Od 25 odejmujemy jeden odcinek, czyli jeden promień 4,3 i drugi promień 4,3 i wychodzi nam, że ta prosta ma 16,4 cm. No i teraz, żeby wyliczyć cały ten pasek, który będziemy musieli wszyć po obwodzie, no to zaczynamy sumować wszystkie długości. Tutaj mamy też 16,4. Tutaj mamy 9,4. I teraz tutaj wpisałem wszystkie proste odcinki. No i pozostaje nam wyliczyć obwód tych łuków. Jako że mamy 4, one są zrobione pod kątem 90 stopni, no to otrzymujemy końcowo z tych 4 części jedno wspólne koło, które składa się tak jak tutaj z 4 elementów. Nasze R to 4,3, więc wyliczamy obwód, ale jeszcze z poprzedniego filmu, gdzie był temat konstrukcji polegający na wszywaniu koła do rękawa, no to wiemy, że jeśli dopasowujemy koło już do gotowego rękawa, no to musimy powiększyć o centymetr, żeby był zapas na szef, a my teraz robimy odwrotnie, czyli od całej średnicy, tutaj przypominam jest promień, czyli średnica ma 8,6, muszę odjąć centymetr, żeby nam później to wszystko ładnie się zeszło. Czyli na podstawie tej średnicy wyliczam obwód koła, które będzie częściowo tutaj w 4 elementach na całym obwodzie naszej bryły. Czyli 7,6 razy 3,14, czyli pi, to się równa 23,86. Czyli zaokrąglę to do 24 i dodajemy to do tych 4 prostych odcinków, które wcześniej sumowałem. To nam daje 75,6 cm plus centymetr, ponieważ musimy coś zaszyć, czyli 2 razy po pół centymetra. Czyli potrzebny nam będzie takiej długości pasek, żeby go wszyć po obwodzie tego elementu. Te 4 wymiary to są proste odcinki. Te częściowe łuki, które dają nam z 4 części całościowe koło. R to jest promień, który wyliczyliśmy wcześniej z cyrkla, więc średnica to jest 8,6. Pomniejszamy o centymetr i z tej średnicy wyliczamy obwód całego koła.
Dodajemy to później do całości, plus centymetr zapas na szef i taki potrzebujemy pasek do wszycia. Tą stronę mamy 25, zaznaczam jeszcze połowę na tym wykroju i zaznaczę także na wyciętym elemencie. W miejscu, gdzie zaznaczyłem ołówkiem, zginam na pół i bardzo minimalnie ścinam narożnik. Dzięki wielkie za kawkę. To przyda nam się przy wszywaniu pasa, ponieważ tutaj umieszczę łączenie właśnie dwóch końcówek tego paska, który będę wszywał naokoło. No i to będzie znajdowało się ogólnie, jeśli chodzi o docelowy produkt, to na spodzie. Będziemy mieli go na środku, będziemy też wiedzieli, jak umieścić cały pas, jak zacząć, żeby później to połączenie gdzieś nam tu nie wyszło z boku, na tej ściance, albo najgorzej jeszcze u góry. Więc warto zaznaczyć takie małe wcięcie, żeby wiedzieć, jak później to porozmieszczać. Najpierw zaszywam pasek na pół centymetra. Teraz tym miejscem połączenia przykładam do nacięcia. Mogę chwilowo to złapać. Tutaj musimy być bardzo dokładni. Dokładać krawędź do krawędzi, ponieważ jak coś nam poucieka, no to na końcu nam zostanie. Szycie łuków też nie jest najprostszą rzeczą, ponieważ zazwyczaj musimy wypuścić najpierw tkaninę poza łuk, żeby zaszyć ją na pół centymetra i później dopiero co 2-3 oczka dokładamy ją do krawędzi. Z tego względu, że właśnie igła jest dopiero tutaj. No i musimy mniej więcej kontrolować, gdzie jest to miejsce, w którym musimy już obracać materiał i dokładać kolejne odcinki. Wszystko nam się wszyło. Jak to wygląda w środku. Musimy być tutaj bardzo dokładni, tak żeby te krawędzie ładnie się schodziły na całym obwodzie. Wtedy nam ostatecznie wymiarowo ani nie braknie,
ani nie zostanie za dużo. Powycinam teraz. Teraz z krawędziami możemy także robić coś takiego. Wycinamy takie trójkąty. Przy grubszych tkaninach to się lepiej sprawdza niż samo nacięcie. Przechodzimy jeszcze do kwadratu, żeby zrobić drugą bryłę i dla sprawdzenia, czy ta metoda jest dobra i się sprawdza, wykonamy właśnie drugie przeszycie. Tutaj mamy kwadrat, więc nie musimy nic wymiarować, żeby wyznaczyć dodatkową przekątną. Łączymy po prostu rogi i ponownie wybieramy jakiś łuk. Na pewno nie taki sam, może mniejszy. Większy zawsze lepiej się szyje, mniejszy jest gorszy. Pierwsze co mierzymy, jaki jest rozstaw. Mi tutaj wyszło w okolicach 2,3 cm, więc ponownie wyliczamy proste. Więc teraz, żeby wyliczyć proste, jakie mają długości, to tak jak wcześniej, od 15 odejmujemy 2,3 oraz drugie 2,3. To jest 10,4. Jako że mamy kwadrat, no to od razu jest szybciej, czyli 10,4 razy 4 sztuki plus ponownie koło składające się z 4 części, jak nasz wykrój. R równa się 2,3, czyli średnica to jest 4,6 minus 1 cm, czyli 3,6. 3,6 razy 3, 14, czyli pi równa się 11,3 cm. Dodajemy 11,3, to nam daje łącznie 52,9. Zaokrąglę to już do 53 cm minus 1 cm zapas na szef naszego całego rękawa, który będzie wszywany po obwodzie, czyli pasek na 52 cm. Tak jeszcze pokażę te moje bazgroły. Tak jeszcze chciałbym tylko zaznaczyć, że łuk łukowi nie jest równy i trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj w tych elementach te proste schodzą się pod kątem prostym. Więc przy 4 sztukach otrzymujemy końcowo koło, które jest równe, no bo właśnie jest złożone z 4 części też, które są pod kątem prostym. Jeśli wykonamy tutaj bardziej położony łuk, no to wtedy są inne wyliczenia, ponieważ ten łuk będzie tylko częścią jakiegoś dużo większego okręgu. Nie będzie tak, jeśli nam się przecinają te proste w ten sposób, tutaj mamy 90 stopni i my rozrysowywaliśmy łuk, który także końcowo był pod kątem prostym i mogliśmy z tego złożyć cały okrąg. Ale jeśli my wykonamy coś podobnego, ale łuk będzie jakby bardziej płaski,
no to wtedy to będzie tylko wycinek większego koła. No i tu są już inne wyliczenia, ponieważ my nie możemy policzyć obwodu całego koła, tylko wyliczamy obwód jakiejś tam konkretnej części, żeby obliczyć tylko właśnie ten odcinek. Więc to jest już na kolejne filmy. Większa zabawa jest tutaj. Na razie taka podstawowa opcja, żeby można było już robić przeróżne wzory. Nie musimy kombinować, tak jak tu, bawić się w wycinki koła. Można to robić na podstawie właśnie 4 ćwiartek, ważne, żeby przetrwać do końca przy tych ćwiartkach. Więc zabieram się za wycinanie i wycinam także pas na 52 cm. Miało być +1, więc nie 52, tylko 54. Wszywam teraz kołnierz na kwadracie. Tutaj sprawdzamy, czy nam się nic nie marszczy. Przetniemy jeszcze krawędzie. Tutaj mamy ponacinany, a tutaj bez nacięcia. Dlatego musimy usunąć ten nadmiar materiału, żeby to lepiej się zmieściło. Ten zapas na szef ułożył się lepiej. Ale ogólnie tak to wygląda. Samo szycie na pewno do najprostszych nie należy. Im większy łuk, tym łatwiej, a im mniejszy, tym właśnie więcej zabawy, więcej komplikacji. Ale jak widać, to wszystko wymiarowo się schodzi. Nic nie mamy pomarszczone, zaszyte. Nie ma naddatku żadnego niepotrzebnego. Tak się to prezentuje. Rogi ponacinałem. Przy grubszych tkaninach musimy właśnie te nacięcia stosować trochę większe. I ponownie najważniejszy młotek. Musimy trochę popracować nad tymi krawędziami. Nie za mocno. Tak się prezentują jeszcze krawędzie po młotkowaniu. W tym małym elemencie. Całościowo tak to się prezentuje. No i mamy kolejną bryłę ogarniętą. Albo może to być początek naszej torebki. Może to być spód plecaka. Albo worko plecaka. Albo jakieś torby. No co nam przyjdzie do głowy? Tutaj podobnie może być jakieś opakowanie, jakiś mały kuferek. Różne są możliwości. Im ten łuk jest większy, no tym po prostu lepiej to się szyje. Tutaj było już trochę lepiej, ale dla wygody, jeśli byście robili własne wykroje, no to zrobiłbym jeszcze właśnie większy ten łuk. Lepiej się to szyje, mniejsza szansa, że nam coś się nie zgodzi na końcu. No myślę, że z wyliczeń można to bez problemu wszystko powtórzyć. Na dzisiaj to już wszystko. Myślę, że mamy solidne podstawy do tworzenia własnych wykrojów. Opanowaliśmy już podstawowe kształty. A jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!